Witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na zbiorniku Brody. Pierwszy raz tutaj jestem. Jeszcze nas koło Kielc chyba nie było na rybach, także mój debiut w łowisku, na łowisku Brody. Ponoć bardzo fajna woda, ponieważ jest tutaj sporo bardzo fajnych leszczy. Tam, gdzie są leszcze, tam jestem też i ja, także przyjechałem, mimo że pogodę mamy, jak widzicie, bardzo jesienną. Na szczęście jest ciepło, natomiast na cały dzień zapowiadają bardzo intensywne opady. Aktualnie pogoda nas rozpieszcza, jest bardzo przyjemnie i mam nadzieję, że to się też utrzyma. Łowisko Brody jest łowiskiem dosyć płytkim, przynajmniej w tej strefie, gdzie wylosowałem. Jestem na czwartym numerze od końca, albo trzecim numerze, trzecim numerze od końca, tak, bo jest 80 zawodników, ja jestem na numerze 77, jest tutaj około metra wody, tym bardziej, że dosyć duża plaża nam się odsłoniła, ponieważ prawdopodobnie spuścili wodę ze zbiornika, żeby tą falę powodziową zatrzymać na zbiorniku zaporowym, także mamy tutaj dosyć komfortowe warunki do siedzenia, nie musiałem wchodzić daleko do wody, ponieważ tutaj ten, jak widzicie, jest tutaj dosyć płytko, tak? Jeżeli by stan wody był troszkę wyższy, to myślę, że do tej wody bym musiał wejść trochę dalej, żeby siatkę zamoczyć w całości, a tak mamy naprawdę spoko warunki. Jest tutaj płytko, ten rejon jest taki, że tu około metra wody. Myślę, że cały sektor tak wygląda, tak przynajmniej z relacji znajomych, to wiem, że raczej tutaj wyniki są dobre, ryby na tej płytkiej wodzie są. Zobaczymy tylko, czy one będą w czasie, kiedy mamy, jakby nie patrzeć, dosyć sporą zmianę pogody. Także może być bardzo różnie. Ja jestem przygotowany dzisiaj na dwie tak naprawdę możliwości. Na możliwość pierwszą, że ryby będą świetnie żerować, i możliwość drugą, gdzie ryby nie będą w ogóle żerować. I zaczniemy oczywiście defensywnie, a mam nadzieję, że skończymy ofensywnie i będziemy łowić dużo ryb. To ja może od razu pokażę wariant defensywny, czyli glina. Mieszanka 1:1 gliny rzecznej z ziemią torfową. Chodzi o to, żeby mieszanka była ciemna, dlatego nie jest to sama glina, tylko glina z ziemią. Tutaj, jeszcze dopowiem, że do tej mieszanki mam przygotowane czerwone robaki. Niespełna pół litra piękny dendroben. Chodzi o to, żeby uzyskać taką prawdziwą esencję z tych robaczków i żeby ta glina nasiąknęła właśnie tymi siekanymi dendrobenami i w taki sposób zaczniemy dzisiejsze wędkowanie. Natomiast drugi wariant jest optymistyczny i mamy tutaj zanętę. Klasyczna mieszanka Wonder Blacka z brasemem. Mniej więcej tam 1:1. Może z przewagą lekkiego Wonder Blacka. No i tutaj już będziemy nęcić bardziej pinkami. Oczywiście dendrobeną też, natomiast ona już nie będzie miała tak dużej mocy jak w przypadku mieszanki samej ziemi, która przejdzie zapachem tych glist. I mam też jeszcze ochotkę haczykową. Około 250 ml ochotki haczykowej. Niestety mamy taki czas, że nie ma jokersa, więc musimy sobie radzić tym, co jest. Nie jestem zwolennikiem nęcenia ochotką haczykową, natomiast jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Także ją sobie zostawimy na tą wersję bardziej optymistyczną. No i tyle, tak naprawdę przejdziemy sobie do gruntowania, bo chociaż tu nie ma za bardzo co gruntować, po prostu trzeba odmierzyć dystans 50 metra i na tym łowić. Ogólnie na takich łowiskach płytkich, gdzie nie ma dużych różnic głębokości na stanowisku, po prostu wychylam się możliwie jak najdalej, tak żeby ten dystans był też komfortowy i żebym łowił precyzyjnie, i ten 50 metr jest dla mnie najwygodniejszy. Sześć, 9, 12, 15, 51. Taki dystans. Odmierzyłem dystans i teraz tak naprawdę sprawdzę, czy tam nie ma czegoś podejrzanego na dnie. I tyle, to będzie całe gruntowanie.
rzucam w punkt tam, gdzie chcę rzucać i na boki, żeby zobaczyć. Czy nic tam nie ma, ale nic nie ma. Jest piasek. To samo, co mamy tutaj pod stopami. Mam dzisiaj przygotowane w sumie 5 wędek, ale rozłożę 4. Ogólnie na wszystkich zestawach mam skrętkę. Zestaw taki jak... Ostatnio najbardziej lubiło być na skrętce, bo najmniej się to plącze, jest to najmniej problematyczne, najprostsze do skonstruowania. Wróciłem do tych korzeni, fundamentów, że tak powiem. Tutaj mam akurat 2 wędki, mam ze strzałówką z żyłki. To są wędki na dobre warunki pogodowe, na stosowanie mniejszych haczyków, być może gorsze żerowanie ryb. Chodzi o to, że ze skrętką z żyłki jest ta amortyzacja, jest dużo bezpieczniejsze holowanie ryb. A 2 wędki mam zrobione na strzałówce z plecionki. To są wędki przeznaczone już typowo do rzutów. Zaraz do nich przejdę. I je miałem mieć jakby tutaj przeznaczone do naprawdę jakiegoś bardzo silnego bocznego wiatru, do jakichś bardzo siłowych rzutów, bo na Szymanowicach, jak łowiliśmy, to bardzo to było dla mnie odczuwalne, zestaw ze strzałówką z plecionki, a zestaw ze strzałówką z żyłki. Jest bardzo duża różnica. Był problem dorzucić na 51 metr zestawem na strzałówce z żyłki, bo ta żyłka się mocno rozciągała przy rzucie, tylko że tam miałem dosyć niekomfortowe warunki, ponieważ za plecami miałem no, te betony, tak? One zawsze gdzieś tam w głowie siedzą, ta psychika gdzieś tam działa, że no, te rzuty nie są tak idealne, jak być powinny. Tutaj tego dyskomfortu nie mam, i więc po prostu myślę, że bez problemu sobie na ten 51 metr poradzę tymi wędkami i tymi zestawami. Natomiast 2 wędki mam, to są wędki 360, natomiast tutaj mam na strzałówce z plecionki również 2 wędki, tylko że jedna jest 360, druga jest 390 i tutaj ogólnie są to wędki, którymi jeszcze nie miałem tak naprawdę okazji zbyt wiele wędkować, a są to, uważam, wędki naprawdę polecenia, godne polecenia i uważam, że są to jedne z najlepszych, jeżeli nie najlepsze wędki do oddawania dalekich rzutów, a mianowicie są to wędki Exterity, stworzone przez Aleksiego Zadorożnego, który zna się na wędkach naprawdę, no myślę, że jak nikt. Nikt się tak dobrze nie zna na wędkach jak on i tworzy naprawdę sprzęt, który potrafi łowić, a w szczególności potrafi rzucać, bo to są wędki, no moim zdaniem, mocno przeznaczone do oddawania dalekich rzutów, bądź też do wędkowania w rzekach, w trudnych warunkach, kiedy jest potrzebna duża moc. I to są wędki, które są jednocześnie bardzo lekkie, a jednocześnie bardzo mocne. Akurat ten model 360 jest taki, że jeszcze można nim wędkować, powiedzmy, wszędzie. Że to jest taki uniwersal, że niezależnie czy to będą to małe ryby, czy duże ryby, wędka jest dosyć sprężysta, dosyć miękka i to naprawdę oddaje. Natomiast wędka 390 jest już no, typowo, moim zdaniem, taka dystansowa i z niej, w szczególności z niej korzystam jak najmniej, ponieważ jak bardzo mało łowię, no, poza granicą 50 metra tak naprawdę mi się to nie zdarza, bo nie lubię tak łowić, po pierwsze. Po drugie, uważam, że na większości łowisk nie ma takiej potrzeby, ale tam, gdzie była potrzeba łowić, między innymi na klubowych mistrzostwach świata w Portugalii w tym roku, gdzie byłem drużyną trapera, było to bardzo istotne, żeby rzucać możliwie jak najdalej, no ale to było łowienie pojedynczych, bardzo dużych ryb, więc troszkę inna historia. Na nasze leszczyki uważam, że wędki powinny być troszeczkę finezyjniejsze i niekoniecznie powinniśmy sugerować się typowo dystansem, bardziej właśnie precyzją. Dzisiaj gnojaki będą stanowiły, myślę, taką podstawę nęcenia, jako że nie posiadam jokersa. Nie wiem, co tu się będzie działo, kurczę, także nie będę jakoś bardzo tutaj przesadzał, jak chodzi o ilości. Ale myślę, że na wstęp taka ilość będzie ok. Lubię sobie je wrzucić na to sitko i trochę je wyczyścić.
Uważam, że ten zapach i tak jest dostateczny. Oczywiście on się troszkę wypłucze, ale uważam, że odchodzi ta krew, która się psuje. Zostaje samo mięsko. Przy okazji też widać, które robaczki są jeszcze do pocięcia. I jak je tutaj znajdę, to mogę je jeszcze tutaj troszeczkę. No ale już nie będziemy tego aptekarsko do tego podchodzić. Tutaj glina, którą będę nęcił na wstępie. Zrobimy tak, że ja nie będę tutaj wrzucał, mieszał. Ja łowię windowem, także window ma tą zaletę, że mogę do niego napchać robaczków, zamknąć je i po prostu zaczepować gliną i tyle tak naprawdę, także tutaj nie trzeba jakichś mieszanek robić specjalnych. I mam też ochotkę haczykową bardzo ładnej kondycji. Gdzie ona jest? O, tutaj. To jest ochotka, którą będę dzisiaj nęcił. Ogólnie nęcenie ochotką nie jest idealne, bym powiedział. Uważam, że dużo lepszy jest jokers, natomiast przy pojedynczych, dużych rybach jest to jeszcze w miarę do przyjęcia. Chodzi o to, że jokersa jest dużo więcej na dnie, na dłużej utrzymuje ryby i nie syci, tak, można tak powiedzieć. I przynęta haczykowa w większości przypadków to jest właśnie ochotka. Jeżeli zastosujemy do nęcenia również ochotkę, no to ta przynęta haczykowa nie jest już tak wyróżniająca się na tle na przykład innych ochotek, aniżeli jokersa. Tak na tle jokersa wygląda to bardzo atrakcyjnie. Chyba mieliśmy sygnał do nęcenia, także nędzimy. W przypadku gliny trochę dłużej czekam, aby dobrze odpuściła w koszyku open window. Zanętą można troszkę szybciej. Dzisiaj wszystko trafia w punkt. Ale dobre warunki są też do łowienia. Zaczniemy chyba skromnie. Mały haczyk.
16 601. Kilka ochotek. Pierwszy rzut. Raczej będę dzisiaj łowił na suporcie. Raczej nie spodziewam się dużej ilości brań. Dosyć napięta szczytówka, żeby ryba się sama wcięła. Zobaczymy. Jest płytko, także brania powinny być dość agresywne. Pierwszy rzut trochę mi nie wyszedł, kurczę, no tak. Rzuciłem troszkę za bardzo w prawo. Inna wędka miększa i lżejszy koszyk, no i efekt był taki, że nie trafiłem. Ja bym w ogóle dał mniejszy koszyk do następnego rzutu. Zamiast large'a dam mediuma. Jak nie ma ryb, to nie ma sensu też za bardzo obficia nętli, w ogóle zanętą robakami, czymkolwiek, ponieważ jak będzie za dużo przynęt na dnie, no to one nie będą wtedy brały. Akurat zwracam na to szczególną uwagę, żeby nie przesadzać. Zobaczmy najpierw, co tu się w ogóle będzie działo. Nie jest to duży leszcz, ale jest leszcz. Sąsiad też wyjął leszcza, także mamy remis. I pogoda jest naprawdę piękna. Można powiedzieć, że leszczowo. Teraz mam tu pół kilo. Jest drugi w kolejnym rzucie. Minutę, no nawet nie, 40 sekund po wrzuceniu koszyka. Czyli jednak ryby tutaj są. Podobnej wielkości chyba. Tak jest. Podobają mi się te leszcze, bo się same wyhaczają.
O, ocierka. Nie jestem do końca zadowolony z celności rzutów. Tutaj mam ten zestaw ze strzałówką z żyłki. Natomiast nie chcę dawać cięższego koszyka póki co, jeżeli jestem w stanie tam rzucić, bo jest bardzo płytko i przy spokojnym holu ocierałbym koszykiem o dno i to by powodowało spinki. O, chyba że później będziemy łowić naprawdę już dużym haczykiem, także nie będzie trzeba się o to martwić. Teraz trochę dłużej musimy poczekać. No, rzuciłem tak z metr w prawo i już jest. Już trzeba czekać. Nęcenie wstępne było bardzo dobre ale no cóż. Późniejsze rzuty już nie są tak precyzyjne. Ale coś tam się ociera. Zostawię to. Jest wyraźny dryf w lewą stronę. Tu dam większy haczyk, cięższy koszyk. Ale to chyba nie jest leszcz. Chyba, że taki mały. Co leszczyk? Ale mały. No tu mam naprawdę mocny haczyk, bo tu jest Kamasan 12. Także tutaj już ryby nie mają tak naprawdę żadnej drogi ucieczki po zacięciu. Jest kolejny, ten chyba też nie jest duży. No jak na razie spoko to łowienie. Tak, na tym większym haczyku czuję się zdecydowanie pewniej. No i ten cięższy koszyk daje mega precyzję. Czemu takie małe leszczyki będą? Wcześniej spiąłem ryby, ale teraz już jest. No, to takie fajne ryby wielkościowo. Oczywiście padł nam mikrofon, także jakość dźwięku pewnie będzie słaba, no ale postaram się bardziej wydzierać. Mega łowienie. Jeśli tak się utrzyma, to jest naprawdę fajny wynik do zrobienia.
Szymanowica. Nie, jakoś to idzie. Chociaż teraz miałem taki trochę przestój, ale może on był właśnie spowodowany tym, że większe ryby przypłynęły. Zastanawiam się, czy na czerwonego robaka nie spróbować. Na kawałek taki. Coś takiego. Czuję, że to może być dobry pomysł. Skoro nęcimy czerwonymi robakami, to i powinny na nie dać. Teraz będzie ryba. No, warunki mamy naprawdę ciężkie pod kątem nagrywania. Także za wszelkie szmery i niedogodności dźwiękowe przepraszamy, no ale to jest siła wyższa, jest bardzo duża wilgoć. Tutaj już suszyliśmy mikrofony i tak dalej, to już jest ciężko. Ryby cały czas są, mam 10 leszczy, nie wiem ile łowimy, ale strzelam, że z 1,5 godziny. I jest ogólnie fajnie, natomiast staram się gdzieś tam te ryby też wyselekcjonować. Próbowałem łowić na gnojaki, ale to nie dawało żadnego rezultatu. Czasami łowię takie mniejsze leszczyki, czasami takie trochę większe. No fajnie by było łowić oczywiście te większe, bo to przynajmniej tak obserwuję, na przykład sąsiad z lewej łowi raczej takie większe, sąsiad z prawej łowi natomiast dużo mniejsze ode mnie. Ale ogólnie ryby są i chyba wszyscy tak w miarę równo łowią, także trzeba się naprawdę bardzo starać, żeby jeszcze tutaj jakiś wynik osiągnąć. W każdym razie naprawdę jest ok. Chociaż te ryby tak się tracą, bo teraz na przykład znowu jest jakiś taki przestój, przed chwilą brały z opadu. Trudno jest tutaj znaleźć jakąś taką receptę na razie dla mnie. Że no, te ryby tak jakby one wchodzą, ale są jakby nienasycone i odchodzą. Tak, to odnoszę takie wrażenie, że to właśnie to przez to nęcenie może tą ochotką, może ona jest za szybko wyjadana. Tak mi się wydaje, że to jest coś z tym związane. Raz ryby są, raz ich nie ma. No teoretycznie mógłbym donęcać, albo mógłbym tak naprawdę sięgnąć po większy koszyk. I nie wiem, czy to nie będzie lepsza opcja, żeby większy koszyk zastosować. Trochę gorszy moment teraz. Chyba od 15 minut nie złowiłem ryby i jeszcze 2 brania spudłowałem. Trudno jest mi się chyba z przynętą wpasować, bo najlepsze efekty miałem na mniejsze przynęty. Zacząłem kombinować z tymi czerwonymi robakami, dużo ochotek dawać, żeby większe ryby łowić, a to nie przynosi efektu. Założyłem teraz 3 ochotki, ale jeszcze na duży haczyk. Zobaczymy, czy to będzie miało duże znaczenie. Jak nie, to fajnie, a jak będzie to problem, to zwrócę do tej wędki z lżejszym koszykiem i mniejszym haczykiem. Mały.
No nie za duże. Coś jest, ale mało. Lepszy ryc niż nic. Bo jest płotka. To nie jest ryba pożądana. O, to ładny. Że branie było tak delikatne. Że szok. Ten leszcz dał mi naprawdę do myślenia, bo złowiłem go na 3 ochotki. A to był duży leszcz. I nie wiem, czy to nie jest tak, że te duże leszcze są takie kapryśne mocno. I mały haczyk jest potrzebny. Dlatego wróciłem do 16. Założę 3 ochotki i zobaczymy, czy szybciej będzie branie. Bo nie ukrywam, że łowienie na duże pęczki przynosi słabe efekty. Znaczy coraz słabsze. Na początku to jeszcze tam działało, bo tych ryb było dużo, ale teraz stały się grymaśne. Zobaczymy, jak przy tym ciężkim koszyku to się w ogóle sprawdzi, bo obawiam się, że mogą ryby spadać. Oby nie. Momentalnie. Wędkę mi wyrwało z ręki po 30 sekundach. I to też jest ładne. A nie jest tak duży, ale waleczny jakiś taki jest. No ale chyba to jest to. Właśnie. Drobny detal, a robi różnicę. No to piękny leszczyk. No, teraz to dałem popis. Ale waleczne te ryby. A zawsze na płytkiej wodzie tak walczą. Drobny detal, a taka różnica. Tylko te ochotki to muszą być po prostu wyselekcjonowane. Trzymam już wędkę w ręce, bo chcę szybko wpinać te brania. Zawsze łowiąc na suporcie to jest takie mocno rozleniwiające i przez to można przegapić wiele ważnych momentów. A tak
no czuję, że mam większą kontrolę nad tym łowieniem. Miałem teraz branie z opadu, nie zauważyłem tego. Znaczy ja zauważyłem takie lekkie tyknięcie, ale wydawało mi się, że to była ocierka. A to się okazuje, że to było branie. Także trzeba mieć rękę na pulsie, ścinać wszystko. Zawsze przy leszczach te ocierki to jest taka wielka niewiadoma. 3 ochotki, trochę dendroben, ochotka. Idealnie. W pierwszej fazie po rzucie od razu mocno napinam tą szczytówkę, bo tutaj jest bardzo płytko, dużo plecionki pływa po powierzchni i zrobiłby się duży balon, gdybym luzował. Nie chcę też zatapiać w tradycyjny sposób, czyli mocząc szczytówkę w wodzie, naprężając plecionkę, bo mogę przegapić branie z opadu, a tu jest bardzo płytko i te rybki lubią z opadu wziąć. Bardzo długo by to trwało po prostu, to zatapianie, za długo. Zmieniłem wędkę, wziąłem Exterity 360. Tutaj mam strzałowe z plecionki. Powiem Wam, że to jest niebo a ziemia. Teraz te rzuty są naprawdę bardzo precyzyjne. Przede wszystkim za każdym razem dorzucam tak jak powinienem. Widzę branie, nawet teraz widziałem ocierkę dosłownie. Ta ryba chyba ogonem machnęła po prostu o ten koszyk. I nie chciałem, ale widziałem to. Wcześniej miałem problemy takie, że mocniej musiałem rzucać, tak? No jednak ta żyłka się rozciąga na tej strzałówce i to robi naprawdę dużą różnicę. Zdecydowanie lepiej się rzuca na strzałówce z plecionki. I myślę, że na tym już zostanę do końca. Co prawda jest taki trochę strach podczas holu, obawa, że ta ryba spadnie, bo jednak czuć dosłownie każdy jej ruch. Ale szczerze wolę chyba stracić te 2-3 ryby, ale mieć możliwość zacięcia znacznie więcej, bo ostatni fragment, inaczej poprzednia godzina była dużo słabsza i uważam, że to przez brak precyzji. Teraz rzucam w punkt i nie muszę w to wkładać praktycznie żadnej siły, to samo leci, a przy żyłce to musiałem naprawdę się mocno gimnastykować. Co prawda, wolałbym oczywiście mieć tamte szczytówki robione przez Tomka Drewniaka, ale jako, że to jest zestaw na sztywno, to i tak jest wszystko ok. A Tomkowi wyślę to przeróbki. To jest najgorszy moment właśnie teraz. Teraz i po zacięciu. Najczęściej spadają przy zestawie na sztywno.
O, pierwszy, który naprawdę głęboko zassał. Naprawdę głęboko. Łowiąc na sztywno, tutaj bardzo ważny jest sposób zacięcia, a w zasadzie sposób niezacięcia, ponieważ nie można ryby tradycyjnie zaciąć, ponieważ urwiemy przypon. Tutaj wszystko odbywa się z dużo większą rozwagą niż standardowo i nawet takie zwykłe zatapianie plecionki trzeba robić naprawdę ostrożnie, żeby nie przesuwać koszyka. Tu akurat mamy twarde dno, więc jest to dodatkowo utrudnione. Na dnie mulistym jest oczywiście łatwiej. O, tak powinno wyglądać zacięcie właśnie. Czyli praktycznie go nie ma. Wystarczy tylko podnieść wędkę. Teraz akurat super się ryby wkręciły. Do każdej ryby wstaję, bo żeby koszykiem nie ciorać po dnie. Zresztą tu przy brzegu jest dużo takiego zielska. Oj, spadł. Kurczę. No i to jest urwał przypon, to ciekawe. Nie wiem, czy się o zielsko tutaj gdzieś nie przetarł. Jest dużo takiego ostrego zielska. Niemożliwe, że tu się gdzieś przetarło po prostu. No nieważne. I tak mamy dużo ryb, mam wrażenie, że chyba najwięcej w sektorze. 20, ale szczyt to był 21, niestety nie wyjęty, no cóż. Mówieniu na taki mały haczyk, na sztywno, no straty są jakby wpisane. Mogłem dać w sumie grubszy przypon 0,11, ale skoro na to bierze, to jakoś nie chcę kombinować. Już wcześniej kombinowałem, co okazało się totalnie nietrafione. Cały czas wędkuję tą gliną. Wydaje mi się, że to jest dobre dzisiaj. Zapach gnojaka jest w zupełności wystarczający, żeby te ryby zwabić. Zresztą myślę, że to bardzo dobrze działa. Nie wiem, czy zaraz mi się nie skończą. Teraz miałem branie i nie wciąłem. Chciałem jeszcze zostawić na chwilę, ale myślę, że nie ma sensu, lepiej to przerzucić. Ale ryb jest ewidentnie sporo w łowisku. Sporo jest jakby w tym polu takim nęcenia na bardzo małej powierzchni. Jest to ogólnie logiczne, że im mniejsze jest pole nęcenia, tym łatwiej o rybę, bo nie trzeba ich szukać po różnych jakby miejscach. One stoją tam, gdzie być powinny. W jednym miejscu. Nie podobało mi się to założenie. Jak źle założę robaki, to wolę założyć jeszcze raz. Bo teraz się pospieszyłem i założyłem tak, że ani jedna się nie ruszała. A to uważam, że jest tutaj bardzo istotne.
po tej rybie już co odpuścimy nagrywanie, bo... No, po tej rybie, bo ile można? Zostało już niewiele do końca, chyba 45 minut, ale trochę brania ucichły, bo też zwolniłem z przerzucaniem. Teraz, kiedy łowię już zestawem tak, jaki być powinien, to no, mam bardzo czytelną sygnalizację, więc też mniej przerzucam, no bo mniej fałszywych wskazań widzę. Dlatego muszę donęcić, bo troszeczkę się rozleniwiłem i o jest, trochę mi wypadło. O, to nic. Trochę muszę donęcić, bo ryby odeszły. Dorzucę im też trochę binki, tak żeby na tą ostatnią godzinę jeszcze przyszły jakieś fajne ryby. Podam, myślę, nie wiem, 3 takie koszyki. No, tak trochę osłabło. Co prawda teraz rybę złowiłem, ale dopiero po, nie wiem, 8 minutach. Długo to trwało. Nie wiem, czy nie popełniłem trochę błędu, że donęcałem stoni nad dnem, bo tu zapomniałem, że jest przecież dryf. I celowo rzuciłem teraz bardziej w lewo, żeby się przekonać, czy ten towar zniosło w lewo. No i rzeczywiście na to wygląda, bo właśnie po rzucie na lewo złowiłem tego leszczyka. Także teraz będę się starał bardziej w lewo rzucać, bo możliwe, że tam się zgromadziła większa ilość robaków. No i tak właśnie jest. One się na lewo ustawiły. No. Zostało no tyle co na jeden rzut. Tak naprawdę 5 minut do końca. Cel jest taki, żeby złowić 30 leszczy, a mam 29. No także liczę na to, że w tym ostatnim rzucie jeszcze coś złowię. Niestety spiąłem 2 ryby w ostatnim czasie i miałem przez to takie, no dosyć solidne przestoje, bo spiąłem je centralnie w łowisku. Niestety, no ten zestaw ma tą wadę, że tutaj jest potrzebny duży haczyk, który będzie pewnie trzymał, a no niestety haczyk 16 to nie jest duży haczyk. Nie na federze przynajmniej. Niestety jakaś drobna rybka mi tam obiada.
Nie wiem, czy teraz przerzucać, czy co zostawić. Dobrze, że poczekałem. Chyba będziemy mieli tego 30. No jest. Cel minimum. Chociaż powiem Wam szczerze, że gdybym szybciej się zdecydował na ten zestaw, to bym złowił na pewno no 35 na pewno, a może i 40. Także mam lekki niedosyt, ale i tak jestem zadowolony, bo uważam, że dobrze się odnalazłem na nowej wodzie tak naprawdę. Mam jeszcze jeden rzut na aferę. Dobra, koniec. Nie. 13820. No fajnie, no 13800, 30 ryb. Taki wynik obstawiałem, że coś koło 13-14 kg. Fajnie, no. Bardzo fajne łowisko, na pewno nie raz jeszcze tutaj przyjedziemy i coś nagramy, połowimy, wystartujemy w jakichś zawodach. No, co tu dużo mówić, no bardzo fajna woda, bardzo fajna. Bardzo fajne ryby, fajne zawody. Zresztą na kolniku zawsze jest fajnie. Co by tu jeszcze powiedzieć ciekawego? W zasadzie dzisiaj wszystko było omawiane bardzo na bieżąco, ale no taką rzeczywiście kluczową rzeczą to przejście na zestaw sztywny. To robiło mega różnicę. Zupełnie inaczej było widać brania, zupełnie inaczej one się wcinały. Dużo lepsza skuteczność zacięć, dużo lepsza widoczność brań. No to jest dwie długości wędki, strzałówki z żyłki i taka jest różnica w sygnalizacji. Nie wiem, co mnie kusiło, żeby wracać do tych starych zestawów. Są dużo gorsze. Na pewno no, bezpiecznie się nimi łowi, ale na pewno mniej efektywnie. To tyle tak naprawdę z takich rzeczy najważniejszych. Dużo robaczków trzeba było dawać. W szczególności dendrobeny. Zużyłem całe pół litra i to jeszcze tak, że już w tej ostatniej godzinie to już praktycznie jej nie miałem, więc to mocno oszczędzałem. Ta dendrobena tutaj rzeczywiście robiła robotę. Szkoda, że nie miałem jokersa, ta ochotka nie była zbyt dobra. No widać było, że te ryby grymasiły, że to za długo się czekało na branie. Z jokersem byłoby dużo lepiej. Ciekawe jakby było, gdybym w ogóle ochotki nie używał do nęcenia, czy i samej dendrobeny, no ale to są zawody, więc tutaj używałem to, co mam. Nie chciałem ryzykować i nie stosować w ogóle ochotki.